Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie. Jak co roku o tej porze przychodzę z Wami do szkółki róż piennych, ponieważ ja osobiście uwielbiam ten widok, uwielbiam te kwitnące rzędy różanych drzewek i chcę się z Wami podzielić tym, co mnie fascynuje, co się mnie podoba. Także przejdziemy się dzisiaj i pooglądamy, jak dzisiaj 10 lipca 2023 roku wyglądają róże pienne, które mniej więcej rok temu okulizowałem sam osobiście. Zatem zapraszam na spacer. I zaczynamy przegląd tych róż piennych od odmian, których jeszcze nie robiłem wcześniej jako róże pienne. Tu mamy grupę Silhouetta, odmiana Lavender Silhouetta, czyli niewysokie róże pnące, takie niewysokie ramblery powtarzające kwitnienie. I chcemy zobaczyć, jak one będą się prezentować zaokulizowane na niewysokich pniach, jak te pędy będą się przewieszać, jak się będą kształtować te kwiatostany. Także to są początki. Dalej w następnej kolejności mamy odmianę, którą już znacie, Roselina. Bardzo ładna, zdrowa, żywotna odmiana, obficie kwitnąca. Tutaj, no można powiedzieć, prawie w połowie kwitnienia, może jeszcze nie w połowie. Taki początek kwitnienia. Bardzo ładnie te koronki już zaczynają wyglądać. Taki mają ładnej kuli, lekko, powiedzmy, przewieszający się, ale lekko tylko kształt. I tak się prezentuje kolor. Kolejna odmiana to Romantic Silhouetta. Też z grupy Silhouetta. Zobaczcie, że to są już zdecydowanie większe kwiaty, pełniejsze, o takim kolorze dosyć zmiennym, od takiego jaśniutkiego aż po taki lekki fiolecik. Tak to wygląda. Tu mamy kwiatostan, w którym są i rozwinięte, przekwitające kwiaty, i pączki jeszcze. Trudno mi określić, ocenić, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że te koronki jeszcze są trochę mało rozgałęzione, mało rozkrzewione i to potrzeba czasu, żeby takie odmiany właśnie tego typu właśnie rambler, żeby one się rozrosły i żeby te pędy już były dojrzałe, mocne, i wtedy zobaczymy, jak to się wszystko rozkłada, czy to spełni nasze oczekiwania. I kolor jest dosyć ciekawy i wypełnienie też bardzo fajne. Za nią odmiana Phoenix, pomarańczowa. Zwracajcie też uwagę na kolory, jest w miarę fajna pogoda, taki wczesny zachód, lekko pochmurno, więc te kolory wychodzą dość naturalnie. I możecie zaobserwować, jak roślina wygląda, kiedy zaczyna kwitnienie, jak wygląda, kiedy przekwita. Wiem, że dla wielu osób jest to bardzo ważne, jak te kwiaty zachowują się przekwitając. Chcecie stabilny pomarańczowy kolor. Za chwilę zobaczycie inne odmiany pomarańczowe, będziecie mieć porównanie, jak to wygląda. Tutaj widzimy bardzo obfite kwitnienie, to jest pełnia kwitnienia Feniksa, także tak to wygląda. Koronki dosyć fajne. Dalej następna Silhouetta, Crimson Silhouetta. Zdecydowanie mniejsze kwiaty, ale również bardzo, bardzo pełne. Akurat w przypadku tego koloru ja zwracałbym uwagę na to, jak zmienia się barwa, i tutaj to, co jest bardzo obiecujące i co fajnie widać, to to, że jest to barwa stabilna. Mamy mocną operację słoneczną, pełnia lata, lampa, i ten kolor ani nie blednie, co jest fajne, ani nie czernieje, nie zostaje przypalany.
Za chwilę Wam pokażę inne czerwone odmiany, które w czasie przekwitania lekko są przypalane. Zresztą tutaj widzicie tam z tyłu odmianę Jugendliebe i ona właśnie jak przekwita, to lekko ją tak przypala. Tutaj tego nie ma. To jest fajne. Za tą odmianą mamy Amikę. Amika, którą bardzo, bardzo lubicie ze względu na właśnie kolor i kształt kwiatów, a w zasadzie tą grę kolorów od tych takich jasnych, jak tutaj, wtedy kiedy są jeszcze w pąkach, aż do takiego ciemnego, różowego koloru, wtedy kiedy się w pełni rozwiną. Fajnie to widać, ale tutaj dopiero mamy początek kwitnienia i jeszcze nie zobaczymy tego, co nas najbardziej interesuje, czyli jak roślina wygląda w pełni kwitnienia. Jedynie możemy zaobserwować ilość pąków kwiatowych. I zwróćcie uwagę, że tutaj też przez to, że mamy tak bardzo, bardzo obfite kwitnienie, część pąków nam będzie opadać, ale to jest może jakieś 2-3% wszystkich pąków. To jest praktycznie znikomy procent i w stosunku do całości w ogóle nie ma większego znaczenia. Wszystkie te odmiany, które mają taką tendencję do zawiązywania bardzo dużych kwiatostanów, mogą mieć ten problem. Nie muszą, ale mogą mieć ten problem. No i tutaj mamy dobrze Wam już znaną Nautikę, która fajnie wygląda jako róża pienna. Zobaczcie, ładne koronki. Ładne koronki, ładny kolor. Mimo że ta róża teoretycznie nie lubi jakoś ostrego słońca, to i tak lepiej go znosi niż odmiana Novalis, która mam wrażenie, że zostaje spalona przez ostre słońce, tak jak mamy teraz pełnię lata. Tutaj mamy pełnię kwitnienia, lekko już przekwitają te pierwsze kwiaty, które się rozwinęły. Tak to wygląda. Kształt koronki bardzo fajny, akceptowalny, lubię takie kształty. I właśnie na tych wysokościach to się prezentuje całkiem ok. Tu widzicie, właśnie zaraz do nich dojdziemy, z tyłu Morning Sun i Afrodyta. Zobaczcie, jak wygląda genialnie Afrodyta teraz. Fantastycznie to wygląda. Zaraz ją zobaczymy z bliska, ale lecimy na razie jeszcze tutaj tym rzędem. Freudenschlicht, czyli róża parkowa zaszczepiona na też niewysokich pniach. Zobaczcie, jakie już duże korony w stosunku do pozostałych odmian. No i ten przepiękny, przepiękny kwiat kremowo-biały. Coś pięknego. Tak to wygląda. Kwitnienie troszkę później rozpoczyna niż na przykład Nautika, ale ładnie się rozrasta i kwiatów będzie dużo. Tutaj mamy Home and Garden. Bardzo kompaktowa róża, znana, lubiana przez Was. Fantastyczny kolor, bardzo dobra zdrowotność, pełne kwiaty, średniej wielkości, ale to, co jest moim zdaniem najcenniejsze w tej odmianie, to ta kompaktowość. Kompaktowość, bo często szukacie właśnie takich zwartych róż, a nie ma ich zbyt wiele i warto na takie mieć oko. Garden of Roses. No i tutaj zobaczcie, w porównaniu do Garden of Roses, która jest taka, jeszcze raz, kompaktowa, drobniutka, zwarta, mamy od razu przejście na giganta, olbrzyma, czyli lampion.
duże, jaskrawe kwiaty, duże korony. Dajcie znać, czy macie tą odmianę u siebie, bo ja jestem ciekaw, a nie mam jej posadzonej tak na stałe, żeby ją obserwować, jak się zmienia, jak te korony się zachowują, powiedzmy w drugim, trzecim, czwartym roku, jakie są olbrzymie, jak się rozbudowują, wtedy kiedy się przycina mocniej, słabiej. Ciekawi mnie to, bo tutaj już ona daje czadu. No tutaj nie ma się co rozwodzić, bo to jest wszystkim bardzo dobrze znana róża. Moja ulubiona rabatówka, okrywówka. I też u mnie na rabacie jest tak właśnie z połączenia z białą, tylko tam mam z Innocencją, a tu Bad Birnbach w połączeniu, widzicie w tle, Aspirin Rose. Czyli mamy Bad Birnbacha łososiowego i białą Aspirin Rose w tle. Już nie będę nic więcej mówił, bo jestem zachwycony Bad Birnbach i zarówno jako zwykła róża niska rabatowo-okrywowa, jak i w formie piennej. Fajnie te lekko przewieszające się pędy, fajnie to wygląda. I tutaj mamy Gartenspatz. I w tym momencie, gdybym widział tylko to, co dzisiaj widzę i miałbym wybierać między Gartenspatz a odmianą Lampion, to pewnie bym wybrał Lampiona, ale dzięki temu, że znam te odmiany dłużej i lepiej, to ja jednak jestem bardziej zwolennikiem Gartenspatz, bo zdecydowanie lepiej znosi deszczową pogodę. To jest chociażby jeden powód. No, wiele innych, a jedyna wada w przypadku róż piennych to jest ta zmiana koloru na taki prawie biały z lekką różową obwódką, czy tam końcem płatków, co może się nie każdemu podobać. Ale Gartenspatz też się tak ładnie rozrośnie, że spokojnie dogoni objętością korony Lampiona. No i dochodzimy do róży, które ja osobiście nie przepadam, ale wielu z Was lubi, czyli Nostalgię. A nie lubię jej między innymi za to, co tutaj widać, czyli podatność na mączniaka. Podatność na męczniaka. My tych roślin oczywiście tutaj nie podlewamy. One muszą sobie radzić same. A tego mączniaka już tutaj widać. Żeby się go pozbyć, to oprócz oprysku trzeba jednak te rośliny porządnie podlać. Liczymy na to, że zrobi to deszcz za nas. Czy tak będzie, to się okaże. No i za tą różą jest Black Forest Rose. Dobra róża. Ale już od jakiegoś czasu zauważyłem, że ona musi sobie radzić z pewną presją chorobową, którą widać tutaj na liściach, że takie plamki się pojawiają, widzicie? Do tej pory ja zauważyłem, że ona sobie sama z tym radzi i te plamki się gdzieś tam pojawiają i potem one są, ale roślina nie zrzuca liści, zatrzymuje się to i jest ok. Zobaczymy, jak w przyszłości ta odmiana będzie się pod tym kątem zachowywać, bo ja mam wrażenie, że to jest właśnie objaw infekcji mączniaka rzekomego, z którym sobie jakoś tam poradziła ta odmiana. Zobaczymy, czy w następnych latach równie dobrze sobie będzie z tym radzić, czy nie. A dalej widzicie tutaj coś, co tak przykuwa też wzrok. Czyli Bordeaux. Odmiana Bordeaux, którą też ja bardzo lubię.
Ale wracamy tu jeszcze do Black Foresta. To, co mi się w niej podoba, to bardzo fajny kształt koronek, taki jak lubię w przypadku róż piennych, czyli taka fajna kula. No i pastella, którą wiem, że też bardzo, bardzo lubicie. Tu w pełni kwitnienia, idealny moment, idealny stan, kolor taki właśnie jak ma, od różowo-kremowego przez taki śmietankowo-biały. Przy tych temperaturach jest to całkowicie naturalne, że właśnie takie kolory będzie mieć. I tu mamy całkowicie zdrowe liście. Koronki średniej wielkości, średnio zagęszczone. Wszystko jest w porządku. A za nią mamy kolejną pomarańczową różę. Gebrüder Grimm. Ja ją lubię właśnie, już wiele razy to mówiłem, za wigor, za błyszczące liście, za wielkość kwiatu, za kolor, ale nie za bardzo lubię tego, co się dzieje później z kwiatem, jak zaczyna przekwitać, czyli z pomarańczowego robi nam się różowy. Z pomarańczowego dość szybko robi się lekko różowawy. Natomiast wszystkie pozostałe cechy sprawiają, że wybaczam tej odmianie tą zmienność barwy, a cieszę się na te piękne, błyszczące liście i ilość pąków kwiatowych. Tutaj mamy do testów odmiany Łukasza Rojewskiego. Kiedyś więcej o tym powiemy. Dajcie znać, czy poznajecie te odmiany. Wydaje mi się, że ta fajnie rokuje, że na różach piennych będzie się dobrze prezentować. Koronka ok. To była Iwona. A tu mamy wspomnienie lata, które ja bardzo, bardzo lubię za ten cudowny kolor. Zapach. Choć dzisiaj jakoś tak oszałamiająco nie pachnie. Taki dzień jak dzisiaj to mocno wywietrzył te kwiaty. Jest wieczór. Późne popołudnie. No i Czesław Miłosz. Przyznam szczerze, że akurat ja za tą odmianą nie przepadam. Te takie lekko spuszczone pąki kwiatowe mi się nie do końca podobają. A teraz będziemy szli w drugą stronę, czyli będziemy się cofać. Herzogin Christiana, czyli Perfuma. Róże z serii Perfuma na 90. Tego jeszcze nie robiliśmy, były na 120. Tutaj mamy na 90. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli chodzi o Herzogin Christianę, to na razie ona słabo się trochę rozkrzewiła i żeby ją w pełni podziwiać, to trzeba jej dać czas na lepsze rozkrzewienie. Następne kwitnienie powinno wyglądać lepiej. I też z tego powodu, że następne kwitnienie dopiero pokaże ten prawdziwy, fajny kolor. Tam, gdzie w środku on jest taki właśnie lekko różowo-fioletowy. To lubicie, wiem. A wtedy, kiedy jest taki biały, to jest mniej uroczy. Gartenprinzessin Marie Jose. Bardzo wyrazista, bardzo ostra róża, ale o fajnym kształcie. Wiem, że ten kształt lubicie. Ja też. I lubię tą odmianę, bo mam wrażenie, że ona jest bezproblemowa. Owszem, jak przekwita, dzieje się coś takiego. Lekko ją tam przypala i
tak po prostu, powiedzmy, parzy. Nawet niektóre nie rozwiną się w pełni, a robią się takie, ale to są te przekwitające kwiaty. Ale ilość kwiatów, wigor rośliny super. Super. I w ogóle rozgałęzianie się na różach piennych też jest fajne, zadowalające, bo nie wszystkie się rozkrzewiają tak, jak ja bym chciał. Tu akurat jest ok. A tu kolejna perfuma na pniach. Freifrau Caroline. Zdecydowanie duże, pełne, pachnące kwiaty w takim wyrazistym kolorze fioletowym. Tak wygląda na początku kwitnienia, tak wygląda w pełni kwitnienia. No i mniej atrakcyjnie wygląda, jak ją słońce przypali. Ale zobaczcie, oderwę ten pąk i ile zostało jeszcze pąków na kwiatostanie. Mnóstwo. Tu podobnie. Tu mamy jeszcze 4 pąki. Dużych kwiatów. Duże kwiaty, dużo pąków. Nie wszędzie tak jest, bo mamy też i kwiaty pędy z pojedynczymi pąkami. Ale i tak stosunkowo dużo jest ładnie rozgałęzionych kwiatostanów. Dosyć duże korony, dosyć duża siła wzrostu. Ta faza jest moim zdaniem najładniejsza i w tej fazie mi się podoba najbardziej. Również w tej. A tutaj dochodzimy do, zobaczcie, jak fajnej, fantastycznej, obficie kwitnącej, cały czas mam wrażenie niedocenionej róży Bordeaux, która, nie wiem, może dlatego, że lekko czasem wpada w taki buraczek, jak przekwita, jak tutaj, o, widać to bardzo dobrze, czy tu, ale wszystkie pozostałe cechy, przede wszystkim obfitość kwitnienia, lekki zapach, zdrowotność, bardzo dobrze powtarza kwitnienie. Wszystko to powoduje, że moim zdaniem powinna to być odmiana zdecydowanie bardziej popularna. Sama budowa kwiatu. Zobaczcie, jaka jest fantastyczna. Świetnie to wygląda. No i ładne korony, po prostu ładne korony. Ładnie się rozrasta, ładnie się rozkrzewia, ładnie się tak lekko pokłada. Moim zdaniem świetna, świetna odmiana. No a tutaj mamy przebój już od kilku lat. Hansestadt Rostock. Ze względu, moim zdaniem, na dwie rzeczy. Kolor kwiatów w połączeniu z kolorem pędów i liści. Bo to połączenie tej jasnozielonej barwy i tej złoto-herbacianych kwiatów daje fantastyczny efekt. I wiem, że to się może podobać i Wam się to podoba. Bardzo lubicie tą różę, chcecie ją. Tak, ona nam się w tym roku szybko skończyła. I w różach piennych moim zdaniem polecam je w 100%. Natomiast jako róża rabatowa nie jest tak super odporna. Są odmiany odporniejsze od niej. Może nie tak urocze, jeśli chodzi o kwiat, ale odporniejsze, jeśli chodzi o czarną plamistość szczególnie, nie? I ewentualnie jakieś problemy z opadaniem liści. No to Hansestadt Rostock nie jest tą pierwszą ligą. Co by tu nie mówić. Ale to uwielbiacie. Wcale się nie dziwię. Natomiast jako róża pienna tworzy ładne korony.
Duża obfitość kwitnienia, fajne krzewienie, fajne proporcje wzrostu. Także jak najbardziej godna polecenia w formie piennej róża. A tutaj mamy różę sztadrą na pniu i tak jak zawsze wspominam, że troszkę nie lubię w tej odmianie tego późnego zakwitania, to zobaczcie, że właśnie w stosunku do innych odmian tutaj też widać tą różnicę i ona dopiero będzie zakwitać. Dopiero to jest początek, chociaż te pierwsze pędy, które nie były przyłamywane, już zakwitły. Może nie cały kwiatostan, ale większość. Ale te pędy, które były przyłamane w celu rozkrzewienia, dopiero tworzą kwiatostany z pąkami. Ale ta odmiana również świetna na formę pienną ze względu na ten taki lekko pokładający się pokrój, co powoduje, że mamy taką nie bardzo olbrzymią koronę, ale taką kształtną koronę lekko opadających kwiatów. Niezwykle zdrowa, długo kwitnąca. No i trzeba się pogodzić tylko z 2 kwitnieniami. Tak, a dla porównania macie teraz odmianę Aspirin Rose, która jest w pełni kwitnienia. Nawet bym powiedział, że już lekko po pełni kwitnienia. I też zwróćcie uwagę, że letnie temperatury w Polsce, teraz lipiec, powoduje, że mamy ją prawie że białą, a tego różowego odcienia jest bardzo mało. Jedynie w pąkach na początku rozkwitania, ale już w pełni rozwinięte są białe. Też odmiana super na róże pienne, bo fajnej wielkości korony, fajny kształt, bez zarzutu zdrowotność, bez zarzutu obfite kwitnienie i super jest. Tu mamy kubanę. Się zastanawiam, czy istnieje jakaś odmiana, która ją zastąpi, bo ja się zastanawiam nad sedaną. Nie wiem, czy ją tutaj zobaczymy dzisiaj, ale to jest jednak trochę inny kolor. A kubana, tutaj nie zobaczymy jej pełni uroku, pełni piękna, bo jeszcze jest trochę za wcześnie. Ona potrzebuje zrobić to uderzenie w twarz pełnią kwitnienia, wtedy kiedy wszystkie kwiaty się rozwiną i trwa to powiedzmy jakieś 2 tygodnie ten festiwal, to wtedy jest po prostu oszałamiająca i no obawiam się, że inna odmiana nie zastąpi tego uderzenia w twarz taką ilością kwiatów. A myślę to bardziej pod kątem róży okrywowej niż róży piennej. Dlatego, że też wolałbym, żeby kubana była bardziej odporna na czarną plamistość. Szczególnie jeżeli chcemy sadzić ją w dużych nasadzeniach. No tutaj już bywa czasem problematycznie. Nie jest tak super, jakby się chciało. Sedana jest pod tym względem dużo lepsza. Ale no ta barwa, a przede wszystkim to uderzenie ilością kwiatów wtedy, kiedy to wszystko zakwitnie w pełni, no jest niepowtarzalne. A tutaj mamy Coral Lions Rose. Bardzo mocno chwaliłem tą różę już kilkakrotnie i dalej to robię, bo podoba mi się ona dużo bardziej niż oryginalny Lions Rose. I ze względu na kolor, i ze względu na charakter wzrostu, bardziej trochę kompaktowy i nawet ze względu na zdrowotność. Bardzo lubię tą odmianę. Fajne, błyszczące, gęste liście. Bardzo duża obfitość kwitnienia. Zobaczcie te pąki kwiatowe, ile tego jest.
No i ten kolor jest fantastyczny. Ten kolor właśnie, o, ten kolor jest fantastyczny. Dajcie znać, kto mają u siebie i co o niej sądzicie. Nie będziemy jej na razie jakoś specjalnie podziwiać. Może w następnym filmie, bo jeszcze jest trochę po prostu za mało nakwitnięta. A za nią mamy z kolei coś, co jest po prostu w tym momencie boskie. Czyli Afrodyta. Afrodyta, która tutaj już można powiedzieć, że częściowo kończy kwitnienie, ale zobaczcie to. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Coś genialnego. Coś genialnego. Ja nie lubię róż wielkokwiatowych w formie piennej, bo one mają właśnie pojedynczy kwiat. Pędy często zbyt proste, zbyt prosto rosnące. Ja lubię te właśnie róże, które się tak fajnie lekko rozgałęziają, lekko pokładają. Natomiast dzięki temu, że Afrodyta jako róża wielkokwiatowa nie daje zbyt długich pędów, te pędy są stosunkowo krótkie, te odległości między węzłami, między liśćmi są krótkie i to powoduje, że mamy po pierwsze niezbyt długie pędy zakończone pięknym kwiatem, który długo utrzymuje świeżość. No wiadomo, że tutaj będzie już przekwitał, tego się nie da uniknąć. To nie są plastikowe kwiaty i takie coś będzie zawsze, ale ten kolor, kształt, długość utrzymywania się kwiatu jest fantastyczna. No i jeszcze mamy gęste liście, przez to, że te pędy są skrócone jakby, to te liście są gęsto upakowane i to daje świetny efekt. Tak to wygląda, no po prostu coś fantastycznego. No i tu mamy Morning Sun. Mieliśmy z Morning Sun taką przygodę w tym roku, że u jednej z klientek posadzona, ona zachowywała się troszeczkę inaczej niż u nas. My podkreślamy, nawet mamy na stronie napisane to, że ona ma stabilną barwę i jako róża pomarańczowa długo utrzymuje pomarańczowy kolor i nie różowieje. U klientki było jakby trochę inaczej. Ona miała trochę rozczarowanie, że jednak to było dla niej różowe. Ale ja Wam chcę tu pokazać, że to mamy rośliny, które już, zobaczcie, kwiatostan. Mamy kwiaty w pełni rozwinięte i kwiat przekwitnięty. Dla mnie to też jest pomarańcz, to nie jest różowy. Jasny, oczywiście jaśniejszy, ale cały czas pomarańcz. Tutaj też, owszem, można powiedzieć, że to delikatnie nam lekko różowieje już tutaj, ale ten moment pojawia się bardzo późno, na samym końcu, tak? Tuż przed opadnięciem płatków. Natomiast ta forma jest bardzo, bardzo długo. I jeżeli tak sobie popatrzymy na całość i porównamy to do Gebruder Grimm na przykład, to zdecydowanie tutaj mamy jednak cały czas pomarańcz, to w różnych fazach. Niektóre łapią ten właśnie lekko różowy kolor, nie? Ale to jest bardzo mały procent. A bardzo często to wygląda w ten sposób. I na przykład w stosunku do Gartenspaß czy Gebruder Grimm to jest moim zdaniem jedna z najbardziej stabilnych pomarańczowych róż. Takich ognisto-pomarańczowych. Dajcie znać, jak u Was zachowuje się ta odmiana, jeśli chodzi o barwę kwiatów. Bo ta barwa zależy od bardzo, bardzo wielu czynników typowych dla danego stanowiska. Podłoża, nawożenia, pH,
cienia, półcienia słońca. Tu jest pełne słońce. No i mamy odmianę Jugendliebe, którą wy lubicie ze względu na wielkość kwiatu. Bo róża rabatowa, która praktycznie wygląda jak róża wielkokwiatowa. Można by ją trochę porównać do Afrodyty, jeśli chodzi o charakter wzrostu i wielkość kwiatu. Bo te kwiaty są duże. Bardzo stabilna też barwa ciemna, która nie jaśnieje. To jest duży plus. Nie bleknie nam ta róża na słońcu, nie robi się blada. Niektóre czerwone róże robią się blade. Tu nie mamy problemu, że te kwiaty nam się zrobią blade od słońca. Natomiast chcę znaleźć taką różę, chociaż dużo kwiatów tutaj jest już przekwitających, ale zaraz spróbuję znaleźć taką lekko przypaloną od słońca. O, jest. Widzicie, wtedy, kiedy już mamy końcówkę kwitnienia, pełna lampa, to takie coś też się zdarza. Nie ma tego dużo, ale zdarza się to. Ale mimo tego ja oceniam tą barwę za fajną. Ona nie jest ani za ciemna, ani za jasna. Stabilna. Duże kwiaty. Dosyć dużo tych kwiatów. Choć delikatnie odmiana bardziej od innych podatna na mączniaka prawdziwego. Chociaż ja tutaj tego mączniaka nie widzę. Tak jak widziałem go na ewidentnie podatnej róży Nostalgii, tak tutaj jeszcze, mimo tego, że mamy suszę, my tego nie podlewamy, to tutaj jeszcze śladów mączniaka nie widzę. To jest dobry znak. Może gdzieś tu? Nie, to mi się tylko wydawało. Tu nie ma mączniaka, ale właśnie o tym mówię, że na samym końcu kwitnienia takie końcóweczki się robią lekko spalone. I tu przechodzimy z róży ciemnoczerwonej, prawie bordowej do jasnej Marchensauber. Troszeczkę nam to może przypominać właśnie Afrodytę, ale kształt tego kwiatu jest zdecydowanie inny. Płaskie kwiaty, kolor podobny, choć bardziej pastelowy jeszcze, jaśniejszy. I koronki będą moim zdaniem większe. Zdecydowanie większe niż u Afrodyty. Ale zobaczcie, też tych kwiatów na razie jest trochę mniej. Dużo mam jeszcze pąków kwiatowych, co prawda. Ale uwielbiacie tą odmianę. Ja się wcale nie dziwię, bo jest naprawdę bardzo atrakcyjna i prawie, że nie ma wad. Wolałbym, żeby się lepiej krzewiła. Ja wolałbym, żeby się troszkę bardziej rozkrzewiała, ale jest to do zaakceptowania. Koronki są dosyć kształtne, stabilne, ładne. No i przede wszystkim kształt tych pięknych, dużych kwiatów jest bardzo, bardzo ładny. I tutaj przechodzimy do też pełnych kwiatów, ale zdecydowanie drobniejszych. Odmiana Ewa. Widzicie? Która tak tutaj wygląda. Bardzo ją lubię w formie piennej. Bardzo ją lubię. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dobrze kwitnie, bardzo dobrze powtarza kwitnienie. Ma dużo kwiatów, ładnie się rozkrzewia. To, co lubię. I długo utrzymuje kwiat. Ta budowa kwiatu, lekko zmieniająca się barwa w momencie przekwitania, lekko jaśniejąca. Tutaj macie już przekwitnięte kwiaty. Jest super. I też odmiana, która czasem ma problemy z czarną plamistością, rosnąca jako róża pnąca, a dużo, że tak powiem, łatwiejsza w uprawie jako róża pienna na nodze, bo ta podatność na czarną plamistość jest wtedy zdecydowanie mniejsza.
Także jakbym miał wybierać, czy ją posadzić jako różę pnącą, czy jako różę pienną, to ja osobiście bym chyba wybrał różę pienną. Tą odmianę w formie róży piennej. I też bardzo fajny kształt koron. Dajcie znać, jak u Was się sprawdza jako róża pienna. Jakie te korony się tworzą po roku czy 2 latach, jak się zagęszcza, jak się rozkrzewia. To są wszystko cenne informacje. I tam znowu mamy Herzogin Christiane. Tak ona wygląda w pełni lata. To jest troszeczkę dla mnie za jasne. Chciałbym więcej tego fioleciku w środku. Mniej białego, więcej fioletowego. A tu mamy akwarel. Pachnąca róża wielkokwiatowa w formie piennej. Taki klasyk. Duże kwiaty, zmieniające barwę, pachnące. Typowa dla róż wielkokwiatowych obfitość kwitnienia. Bardzo ładna budowa kwiatu. No ale jak przechodzę do tej odmiany, to zdecydowanie bardziej mi się podoba. Czyli Afrodyta górą. Ja lubię róże różowe, więc nie każdy musi podzielać mój gust. I tutaj mamy znowu Nautica. Dla wielu pewnie może się wydawać nudny ten spacer, bo co roku przychodzę do tych róż piennych. Tak jakbym chciał Was na siłę na nie namówić, ale ja naprawdę lubię te róże. Mam jakiś sentyment do róż piennych, sam nie wiem dlaczego. No i tu mamy Cave Facet Rose. Róża o przepięknym kolorze, ale trochę niezbyt zdrowa, jeśli chodzi o różę rabatową. Jak wiele róż właśnie w tym kolorze, czy nawet zbliżona do niej kolorem Minerva. Miałem wrażenie, że ta odmiana i tak jest zdrowsza od Minerwy, ale żeby tak to 100% potwierdzić, to musiałbym je porównać jak rosną koło siebie, bo informacje od Was są różne, czasem sprzeczne i trudno dać jednoznaczny werdykt. I tutaj płynnie przechodzimy od Cave Facet Rose na Rosengrafin Marię Henriette, czyli znowu seria Parfuma. Tam na początku, na wyższych pniach, może więcej kwiatów było rozwiniętych, mogło się prezentować lepiej. Może do niej za chwilę wrócimy. A tu cały czas jeszcze obrócimy się i
Morning Sun. I tu Marię Henriette. A dzisiejszy dzień mocno wywietrzył te kwiaty i słabo czuć ich zapach. I jeszcze raz się obrócę, bo nie mogę po prostu przejść obojętnie obok Afrodyty. Zobaczcie. Wygląda to genialnie. A tu mamy bardzo dobrze Wam znane Sommerabend. A tutaj znowu mamy testy pewnej nowej odmiany. Na razie jeszcze nic nie będę o tym mówił. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Troszkę jednak nie jest to, co ja chciałem, bo nam to rośnie wszystko w górę. Wszystko w górę, za bardzo w górę. Wolałbym lekko pokładające się pędy. Tak jak w przypadku meliny, pachnącej róży. Tutaj tylko kilka sztuk na wysokich pniach. A tutaj, patrzcie, a tutaj mam wrażenie, że pierwsze w Polsce legalnie robione róże odmiany Heidetraum na formie piennej. Tutaj na wysokich pniach, choć tak naprawdę ona chyba lepiej wygląda na 90-kach i tak będzie głównie chyba robiona. Tutaj też dla testów Orienta Alladin. Ale jeszcze za mało wiemy, żeby coś na ten temat powiedzieć. Poczekamy na drugie kwitnienie, jak ta róża będzie się ładniej zagęszczać. Tutaj mamy giardinę. I też tak wygląda. Zobaczcie, jak są różne kwiaty. Od typowego dla giardiny pąka w kształcie takiej kuleczki, przez charakterystycznie rozwijające się te pąki, o właśnie tak, i przekwitnięte kwiaty, ale też kwiaty potrafią być takie płaskie, jakby nie z tej odmiany. Zobaczcie, to też jest wszystko giardina. To też jest wszystko giardina. Tu typowa giardina. O, właśnie ten kształt jest typowy. Tu kilka krzewów Matthias Claudius Rose na pniach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Tu dalej mamy Heidetraum na już niższych 120. Na 120 i to już jest fajna wysokość. Tam mieliśmy 140 parę sztuk. A tu mamy dalsza część nowości, odmiany z firmy Noak Rosen na pniach. Też piękny pomarańcz, zupełnie inny, zobaczcie, herbaciano-pomarańczowy kolor, ale zupełnie inny niż Morning Sun. I tu odmiana, którą często widujecie u mnie na filmach, bo w formie róży wielkokwiatowej, seria All in One Noaka, rośnie tam przy sklepiku, czyli odmiana Comeback. Tutaj kilka sztuk w tym roku spróbowaliśmy ją zrobić w formie piennej, bo bardzo lubię tą odmianę. A tutaj też pierwszy raz w formie piennej odmiana Charisma, też firmy Noak Rosen. Też jeszcze potrzeba poczekać, bo
Była kilkakrotnie przyłamywana, żeby się lepiej rozkrzewiła. Będziemy ją obserwować, jak będzie wyglądać później. No a tu odmiana, którą polubiliście w tym roku. Schneeflocke, czyli biała róża, podobna troszkę do Innocencji. Trochę większy kwiat. Bardziej płaski charakter wzrostu na rabacie. No i tutaj pierwsze rośliny w formie piennej tej odmiany. A tutaj zobaczcie, jaka fajna odmiana, której nazwy sobie nie mogę przypomnieć. Podpiszę ją jak już mi wpadnie do głowy, co to jest. Mam ją na końcu języka. Czasem jest takie zaćmienie. I jaki to jest kolor? Czy to jest pomarańcz, czy to jest łosość? Łososiowo-pomarańczowe. Zobaczcie, ile pąków kwiatowych. Jakie gęste korony. Jakie zdrowe liście. Jeszcze większe korony, jeszcze więcej pąków kwiatowych niż Bordeaux. I tutaj mamy znowu odmianę Marschensauber. W tym miejscu kwitnie obficiej i lepiej widać jej urodę. Widzicie? Duże kwiaty, jasno-różowe, mocne pędy, dość sztywne. No i ta wielkość kwiatu przede wszystkim. Uwielbiam ten spacer między tymi kwitnącymi szpalerami róż. To jest dla mnie nagroda za tą ubiegłoroczną okulizację. Te kilka tygodni spędzonych tutaj. Fajnie, kiedy to wszystko jest w pełni kwitnienia i widzicie, że to jest zdrowe, tak jak wyobrażaliście sobie, że to będzie, to takie to jest. To daje straszną satysfakcję, mnóstwo radości. Marię Henriette znowu tutaj pięknie kwitnąca. Duże kwiaty. I tutaj jeszcze kwitnąca Lola z serii Starlet, czyli niewysoka pnąca róża. A za nią, zobaczcie, jak wali po oczach swoją jasną czerwienią. Paprika. Paprika czy Brilliant Corsair? Kto zgadnie? Paprika czy Brilliant Corsair? Tak to wygląda. Pomarańczowa czerwień. Jaskrawa czerwień, ognista czerwień. No tutaj mamy Brilliant Corsair. Bardzo podobny do papriki. Tutaj kolejna pomarańczowa róża Naranga, czyli pnąca róża o ładnej barwie, ładnej budowie kwiatu. Duży kwiat.
Pytanie tylko, czy ta koronka nie będzie docelowo zbyt mocno rosnąca. Wiem, że wielu z Was już to ma. Dajcie znać, jak się zachowuje u Was w ogrodzie. Czy te korony nie robią się zbyt duże. No i Lizzie, która dopiero zaczyna. Zobaczcie, to jest początek kwitnienia Lizzie. Już wygląda atrakcyjnie, bo mamy kwiaty, mamy te pąki takie złoto-czerwonawe i piękne, błyszczące liście. I ta dekoracyjność tutaj zostanie z nami przez ponad miesiąc. Tak długo ona się będzie tutaj rozwijać i będzie wyglądała dobrze. Nawet jak będzie padać, nawet jak będzie grzało, to będzie to właśnie tak pięknie wyglądać jak tutaj. No i na zakończenie te róże, które są przebojem i o które najczęściej pytacie, które ja bardzo lubię, czyli 3 siostry. Yttersen's Rosenprinzessin, najjaśniejsza. Tam dalej z kolei najciemniejsza. Zaraz za nią dla kontrastu dojdziemy. Porównamy sobie ten kontrast fajny różowego, jasno-różowego koloru z typowo koralową barwą. Tutaj już ją widzimy. Jasno-różowe i koralowe. Chyba ten kolor się Wam najbardziej podoba. Koralowa barwa. No i na końcu klasyczna Rosarium Yttersen. Najbardziej popularna, najlepiej znana. Jeszcze raz. Yttersen's Rosenkönigin i Rosarium Yttersen. Ja myślę, że właśnie, żeby to wydobyć, to piękno tych 3 odmian, najfajniej jak one rosną w jakiejś bliskiej odległości od siebie, żeby jednocześnie móc podziwiać wszystkie 3 i widzieć te różnice w tych barwach, w tych odcieniach. Ten kontrast jest fajny, pociągający, bardzo uroczy. No i to już jest koniec. I tu przy tej róży Rosarium Yttersen żegnam się z Wami. Na dzisiaj to koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem, czy to będzie coś ze szkółki, czy to będzie z kolekcji film. Myślę o takim filmie, który będzie pokazywał cięcie młodych roślin właśnie w kolekcji na 3 różne sposoby i potem będziemy obserwować, jak te rośliny po takim cięciu za miesiąc czy 1,5 miesiąca, jak one się zachowują i każdy z Was będzie mógł wyciągnąć wnioski, czy daną odmianę lepiej ciąć tak czy inaczej. Zresztą sam będę zachęcał Was, żebyście eksperymentowali u siebie z takimi różnymi cięciami letnimi. Zatem do zobaczenia, do następnego filmu.